Allumage de CAP, décollage. Ignition. And liftoff. Liftoff. Falcon Heavy with Europa Clipper, unveiling the mysteries of an enormous ocean lurking beneath the icy crust of Jupiter's moon, Europa. From launch to the time we get to Jupiter is about 5.5 years. And along the way, we have a flyby of Mars and then another flyby of Earth to get gravity assists to slingshot the spacecraft out to Jupiter. In this video, I present a comparison of two ongoing flights to Jupiter's icy moons. ESA's JUICE is scheduled to enter Ganymede's orbit in 2035. NASA's Clipper is scheduled to reach Europe as early as 2030. Their launches are a year apart, but I've put them together for comparison as if they were launching in parallel. 15 seconds to count. À tous les vidéos, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ignition. top. And liftoff. Liftoff. Falcon Heavy with Europa Clipper, unveiling the Allumage mysteries of Vulcain. an enormous ocean lurking beneath Allumage EAP, décollage. Jupiter's moon, W filmie prezentuje zestawienie ze sobą dwóch trwających lotów w stronę lodowych księżycy Jowisza. JUICE wystrzelony przez ESA ma wejść na orbitę Ganymedesa w 2035 roku. Clipper NASA ma dotrzeć do Europy już w 2030 roku. Ich starty dzieli rok, ale zestawiłem je dla porównania tak, jakby startowały równolegle. just a bit. JUICE jest pierwszym międzyplanetarnym statkiem kosmicznym do planet zewnętrznych Układu Słonecznego, którego nie wystrzeliły Stany Zjednoczone, i pierwszym, który miał krążyć wokół Księżyca innego niż Księżyc Ziemi. Wystrzelony przez Europejską Agencję Kosmiczną, ESA, z Gujańskiego Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej 14 kwietnia 2023 roku. A głównym wykonawcą był Airbus Defence and Space. Oczekuje się, że dotrze do Jowisza w lipcu 2031 roku po 4 asystach grawitacyjnych i 8 latach podróży. W grudniu 2034 roku statek kosmiczny wejdzie na orbitę wokół Ganymedesa w ramach swojej bliskiej misji naukowej. Okres jego działania będzie się pokrywał z misją NASA Europa Clipper, która została wystrzelona w październiku 2024 roku. JUICE będzie pierwszym statkiem kosmicznym, który kiedykolwiek okrążył Księżyc w zewnętrznym Układzie Słonecznym Ganymedes. 4 największą księżyce Jowisza są znane jako księżyce galileuszowe. Uważa się, że 3 z nich mają podlodową skorupą oceany ciekłej wody: Ganymedes, Europa i Callisto. Things continue to look good as the vehicle heads down its ascent. Séparation des EAP. All telemetry is looking very nominal for this flight this morning. Falcon Heavy is performing very well. Now we're just about 30 seconds away from separating those side boosters. Their engines will cut off first, then they will separate. MVAC is chilling. Starting to chill down that MVAC-D engine in the second stage. And that's where we need to get the engine chilled to the proper temperatures before flowing liquid oxygen and RP1 into it. So they're conditioning the engine to make sure things are ready for when it's ready to start up. Stand by for booster separation. Booster engine cutoff. Side booster separation confirmed. Séparation preuve There they confirmée. go. Those 2 boosters previously flown on Psyche. This will be their 6th flight. We thank you for their service this morning. They did a great job of getting Falcon Heavy and Europa Clipper on its way as the center core takes over
and continues mission down its ascent. Things are looking really good in the telemetry. Power and trajectory look nominal, and chamber pressures on the 9 center core engines look really good. And just a little more, 20 seconds from now, we'll get the cutoff of the main engine on the center core booster that remains. 4 seconds after that, we will separate. Flying out over the Atlantic Ocean. There's a look from inside. There we see stage 1 Stage shutdown. separation confirmed. And stage separation from the center core, getting ready for MVAC startup, SES-1. We're getting some applause here in the Mission Directors Center, and there you see the MVAC-D engine lighting up. Next thing up in about 10 seconds will be fairing separation. NYPY FTS has saved. And the fairing has protected Europa Clipper on its ascent up into space, but once we get into space, we don't need that fairing anymore. Fairing separation confirmed. Fairing has separated, and those will be recovered, Daryl, by SpaceX's own recovery ship, Go Cosmos. And there you see them falling away into space. That is the only part of this rocket that will be recovered. The glow of the MVAC-D engine as it performs its first burn here. This is about a 3-minute and 47-second burn. Things are looking great. Matter of fact, this is one of the shortest first burns that has been done on a Falcon Heavy by SpaceX, but it is required to get us into that parking orbit for that long coast that we have to get ready for the interplanetary trajectory that we're going to need to get Europa Clipper on its way that we heard Jenny talk about to get those Earth Assist slingshots as it heads on its way for its mission. So things looking really good this morning with the performance of the Falcon Heavy. MVAC is performing well, and everything looks good thus far in today's mission. Usually those burns are the other way around, with a longer first burn and the shorter second burn, but in this case it is reversed. As we look at some crystal clear views of the MVAC-D engine, the stage 2 that's carrying Europa Clipper, orbital light is shining both on the spacecraft, the second stage, and on planet Earth. Center core FTS has saved. There we've heard that the flight termination system on the center core has been saved as it heads back to splash down. Things are looking good. I can tell you, Daryl, we had a beautiful weather day for launch, and as we're looking at MVAC flying in space with Europa Clipper, it is such a gorgeous view with Earth behind it, and so we could not have had a better day for a mission launch today. No doubt about it, Mick. It was simply gorgeous. We had a hurricane a week ago, but after that pushed out, it brought us in its wake near perfect weather for launch. And now we're into space, dealing with the harsh conditions up there. Stage 2 FTS is saved. Stage 2 has made its way into space, far enough away for us to be able to safe the flight termination system from a safety perspective. We're about a minute away from second stage engine cutoff, as we'll see the MVAC-D shut down and get ready for a long coast, getting Europa Clipper into that parking orbit and on its way for the next firing that we will have, the second stage, number 2, to get it into that interplanetary transfer orbit that we need to get Europa Clipper started. So things looking very well this morning. We're about 30 seconds from that stage engine cutoff, which we refer to as SECO 1. That's right. We'll terminal guidance. Get into that coast phase. These views brought to you, of course, by ground stations across the track that are pulling in the high-resolution data from the cameras. Burn looking good, just a few seconds away from cutting off from that first burn. And there it goes. The first burn is complete. JUICE is the first interplanetary spacecraft to the outer solar system planets not launched by the United States and the first set to orbit a moon other than Earth's moon. Launched by the European Space Agency, ESA,
from Guiana Space Center in French Guiana on the 14th of April 2023. With Airbus Defence and Space as the main contractor, it is expected to reach Jupiter in July 2031 after 4 gravity assists and 8 years of travel. In December 2034, the spacecraft will enter orbit around Ganymede for its close-up science mission. Its period of operations will overlap with NASA's Europa Clipper mission, which launched in October 2024. JUICE will be the first spacecraft to ever orbit a moon in the outer solar system, Ganymede. The 4 largest of Jupiter's moons are known as the Galilean moons. Of these, 3 are thought to have oceans of liquid water beneath their icy crusts: Ganymede, Europa and Callisto. On the 19th to the 20th of August 2024, JUICE successfully completed a world-first lunar Earth flyby, with flight controllers guiding the spacecraft first past the Moon, then past Earth. The gravity of the 2 changed JUICE's speed and direction, sending it on a shortcut to Jupiter via Venus. The closest approach to the Moon was at 23:15 Central Europe summertime on the 19th of August, deflecting JUICE towards a closest approach to Earth just over 24 hours later at 23:56 Central Europe summertime on the 20th of August. In the hours before and after both close approaches, JUICE's 2 monitoring cameras captured photos, giving us a unique, JUICE eye view of our home planet. 19 i 20 sierpnia 2024 roku. JUICE pomyślnie ukończył pierwszy na świecie przelot obok Księżyca i Ziemi, a kontrolerzy lotu kierowali statkiem kosmicznym najpierw obok Księżyca, a następnie obok Ziemi. Grawitacja obu zmieniła prędkość i kierunek JUICE, wysyłając go na skrót do Jowisza przez Wenus. Najbliższe podejście do Księżyca miało miejsce 19 sierpnia o 23:15 czasu środkowoeuropejskiego letniego, co spowodowało, że JUICE zbliżył się do Ziemi nieco ponad 24 godziny później, 20 sierpnia o 23:56 czasu środkowoeuropejskiego letniego. W godzinach przed i po obu bliskich podejściach 2 kamery monitorujące JUICE'a wykonały zdjęcia, dając nam unikalny widok JUICE'a, naszej rodzimej planety. Europa Clipper, separation confirmed. American Europa Clipper was launched on October 14, 2024, aboard a Falcon Heavy rocket in a fully expended configuration. The spacecraft will use gravity assists from Mars in February 2025 and Earth in December 2026, before arriving at Europa in April 2030. Europa Clipper, previously known as Europa Multiple Flyby Mission, is a space probe developed by NASA to study Europa, a Galilean moon of Jupiter. It was launched on October 14, 2024, and is expected to arrive in the Jupiter system in 2030. The spacecraft will then perform a series of flybys of Europa while in orbit around Jupiter. The spacecraft is larger than any other used for previous NASA planetary missions.
Europa Clipper will perform follow-up studies to those made by the Galileo spacecraft during its 8 years, 1995 to 2003, in Jupiter orbit, which indicated the existence of a subsurface ocean underneath Europa's ice crust. Plans to send a spacecraft to Europa were initially conceived with projects such as Europa Orbiter and Jupiter Icy Moons Orbiter, in which a spacecraft would be injected into orbit around Europa. However, due to the adverse effects of radiation from Jupiter's magnetosphere in Europa orbit, it was decided that it would be safer to inject a spacecraft into an elliptical orbit around Jupiter and make 44 close flybys of the Moon instead. And I believe we have it. Right. There it is. Flight, this is... Go, Telecom. Flight, this is Cal. We're seeing the signal on the open loop receiver. Copy, Telecom. And there you have it. Confirmation of signal from the spacecraft, Europa Clipper. The mission began as a joint investigation between the Jet Propulsion Laboratory, JPL, and the Applied Physics Laboratory, APL, and was built with a scientific payload of 9 instruments contributed by JPL, APL, Southwest Research Institute, University of Texas at Austin, Arizona State University and University of Colorado Boulder. Europa Clipper complements ESA's Jupiter Icy Moons Explorer, launched in 2023, which will attempt to fly by Europa twice and Callisto multiple times before moving into orbit around Ganymede. Amerykańska Europa Clipper została wystrzelona 14 października 2024 roku na pokładzie rakiety Falcon Heavy. Statek kosmiczny skorzysta z asysty grawitacyjnej z Marsa w lutym 2025 roku i Ziemi w grudniu 2026 roku, zanim dotrze do Europy w kwietniu 2030 roku. Europa Clipper, wcześniej znana jako Europa Multiple Flyby Mission, to sonda kosmiczna opracowana przez NASA w celu zbadania Europy, galileuszowego księżyca Jowisza. Została wystrzelona 14 października 2024 roku i oczekuje się, że dotrze do układu Jowisza w 2030 roku. Następnie statek kosmiczny wykona serię przelotów obok Europy, będąc na orbicie wokół Jowisza. Statek kosmiczny jest większy niż jakikolwiek inny używany w poprzednich misjach planetarnych NASA. Europa Clipper przeprowadzi badania uzupełniające do tych przeprowadzonych przez statek kosmiczny Galileo w ciągu 8 lat, 1995 do 2003, na orbicie Jowisza, które wskazały na istnienie oceanu pod powierzchnią podlodową skorupą Europy. Plany wysłania statku kosmicznego na Europę zostały początkowo pomyślane w ramach projektów takich jak Europa Orbiter i Jupiter Icy Moons Orbiter, wprowadzony na orbitę wokół Europy. Jednak ze względu na niekorzystne skutki promieniowania z magnetosfery Jowisza na orbicie Europy, zdecydowano, że bezpieczniej będzie na eliptyczną orbitę wokół Jowisza i zamiast tego wykonać 44 bliskie przeloty obok Księżyca. Misja rozpoczęła się jako wspólne badanie Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Applied Physics Laboratory (APL) i została zbudowana z ładunkiem naukowym składającym się z 9 instrumentów dostarczonych przez JPL, APL, Southwest Research Institute, University of Texas w Austin, Arizona State University i University of Colorado w Boulder. Europa Clipper uzupełnia Jupiter Icy Moons Explorer ESA, wystrzelony w 2023 roku,
który spróbuje przelecieć obok Europy 2 razy i Callisto wiele razy przed wejściem na orbitę wokół Ganimedesa. The Space Research Center of the Polish Academy of Sciences, CBK PAN, is involved in the JUICE mission, and is responsible for one of the experiments and the development of a device for another. The radio experiment, RPWI, a set of RPWI plasma instruments, which will allow us to investigate how strong electric and magnetic fields from Jupiter affect the largest moons of this planet. Ganymede and Europa. The part of RPWI being created in Poland will measure the spectrum of electromagnetic waves in a wide range of frequencies, from very low, 20 Hz, to high, 45 MHz. The SWI instrument is an instrument used to observe submillimeter waves generated by excited molecules in Jupiter's atmosphere. It can also be used to observe radiation emissions from the surfaces and atmospheres of Ganymede, Europa, and Callisto. Using these tools, it will be possible to investigate the physical and chemical processes occurring in Jupiter's middle atmosphere and to assess the thickness and characterize the ice caps of its moons. Astri Polska provided the SIM-FE, simulation front-end, device, which was connected to the probe to test its electronic systems before being sent into space. Astri Polska is the leader of the Polish space sector in terms of industrial cooperation with the European Space Agency, ESA. W misję JUICE zaangażowane jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, CBK PAN, które odpowiedzialne jest za jeden z eksperymentów i opracowanie urządzenia do innego. Eksperyment radiowy RPWI, czyli zestaw przyrządów plazmowych RPWI, dzięki którym będzie można zbadać, w jaki sposób silne, pochodzące z Jowisza, pola elektryczne i magnetyczne oddziałują na największe księżyce tej planety, Ganimedesa i Europę. Stworzona w Polsce część RPWI będzie mierzyła widmo fal elektromagnetycznych w dużym zakresie częstotliwości, od bardzo niskich 20 Hz do tych wysokich 45 MHz. Przyrząd SWI to instrument służący do obserwacji fal submilimetrowych generowanych przez wzbudzone molekuły w atmosferze Jowisza. Za jego pomocą można też obserwować emisję promieniowania z powierzchni i atmosfer Ganimedesa, Europy i Callisto. Za pomocą tych narzędzi będzie można zbadać procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w środkowej atmosferze Jowisza oraz ocenić grubość i scharakteryzować pokrywy lodowe jego księżyców. Natomiast firma Astri Polska dostarczyła urządzenie SIM-FE, Simulation Front-End, które zostało podłączone do sondy celem przetestowania jej systemów elektronicznych. Przed wysłaniem w przestrzeń kosmiczną, Astri Polska jest liderem polskiego sektora kosmicznego pod względem współpracy przemysłowej z Europejską Agencją Kosmiczną, ESA. JUICE to skrót od Jupiter Icy Moon Explorer. Jak wskazuje sama nazwa, sonda powstała specjalnie z myślą o badaniu lodowych księżyców Jowisza. To największa misja w historii Europejskiej Agencji Kosmicznej, realizowana przy znacznym udziale naukowców z Polski. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. To właśnie tu pracują polscy naukowcy zaangażowani w misję JUICE.
Profesor Hanna Rotkiel kieruje naukową pracą konsorcjum odpowiedzialnego za przygotowanie jednego z kluczowych instrumentów sondy. Pełni rolę tzw. co-PI, czyli zastępcy kierownika naukowego. Unikalną sprawą, jeżeli chodzi o misje, które przeprowadzała ESA. Jest to pierwsza misja w klasie L, czyli large, dużych misji. ESA postanowiła budować duże statki kosmiczne, docierać tam, gdzie jeszcze do tej pory nie dotarła, eksplorować przestrzeń póki co w naszym Układzie Słonecznym i stawiać sobie bardzo ambitne zadania. I taka jest właśnie misja JUICE. My z kolegami z Europy, którzy zajmowali się podobną diagnostyką fizyki plazmy w przestrzeni okołoziemskiej, ale wokół Ziemi, postanowiliśmy wykorzystać sytuację i zbadać to, co jest jeszcze nieznane. Wysłać nasze instrumenty dalej do takich rejonów, które są zupełnie egzotyczne, jeżeli chodzi o to, jakie właściwości ma tam plazma, jakie emisje są generowane i poznać po prostu te nowe światy. Zgłosiliśmy się na konkurs, wygraliśmy z innymi projektami i w 2011 roku zaczęliśmy prace już takie konstrukcyjne i prace w opracowaniu już dokładnego programu naukowego. Konsorcjum profesor Rotkiel odpowiadało za przygotowanie instrumentu o nazwie RPWI, czyli eksperymentu fal radiowych i plazmowych. Jego głównym zadaniem będzie badanie pola magnetycznego Jowisza. Polscy naukowcy zamierzają sprawdzić, w jaki sposób niezwykle silna magnetosfera gazowego olbrzyma oddziałuje z otoczeniem, w szczególności z zanurzonymi w niej księżycami. Może to dostarczyć odpowiedzi na pytania także o sposób, w jaki pole magnetyczne Ziemi chroni naszą własną planetę. Ziemia ma swoją magnetosferę, która nas ochrania dzięki polu magnetycznemu przed wpływem cząstek szkodliwych i promieniowania. I taką też ogromną magnetosferę posiada Jowisz, ponieważ jest większy od Ziemi, mają większą. To te pola są ponad 14 razy większe niż tu w środowisku ziemskim. Ale co jest bardzo ciekawe, jeden z księżyców posiada też taką samą magnetosferę, która jest zanurzona w tej dużej. I takiej struktury z taką strukturą nigdy nie mieliśmy do czynienia i to jest jedna z głównych celów badawczych, zrozumienie, jakie procesy tam zachodzą, po to, żeby właśnie zrozumieć fizykę plazmy w środowisku kosmicznym. Chcemy też zrozumieć oddziaływania, jakie są między Jowiszem a tymi księżycami i całym środowiskiem plazmowym, czyli mamy cały zestaw instrumentów, począwszy od kamer w podczerwieni, w nadfiolecie, spektrometrów różnego typu, altimetrów mierzących strukturę na powierzchni, radarów, które będą nam pokazywały też struktury na powierzchni księżyców. A ja mam przyjemność reprezentowania konsorcjum, które się nazywa RPWI, czyli Radio Plasma Wave Investigation. Po polsku mówiąc, to są obserwacje fal radiowych i plazmowych. Nasz instrument w szerokim zakresie będzie mierzył właściwości pola elektrycznego, magnetycznego, ale także właściwości plazmy pyłowej. Tam w środowisku Jowisza są ogromne ilości pyłów, które zmieniają właściwości całej plazmy. I oprócz tego, co jest takim naszym nowym pomysłem, dzięki bardzo precyzyjnym zmianom rejestrowanego pola elektrycznego i magnetycznego będziemy mogli diagnozować te oceany, które są pod powierzchnią. Więc nie tylko właściwości plazmy, które są w systemie Jowisza i Jowisza, promieniowanie i innych źródeł radiowych, ale też to, co znajduje się pod powierzchnią. To jest zupełna nowość i mamy nadzieję, że ten nasz eksperyment przyniesie nowe, bardzo ciekawe informacje. Polscy naukowcy pracowali także przy budowie kolejnego przyrządu badawczego misji JUICE, tzw. instrumentu fal submilimetrowych. Inżynierowie z Centrum Badań Kosmicznych skonstruowali kluczowe podzespoły tego instrumentu. To, co widzimy tutaj, jest to model strukturalny elektroniki, którą musieliśmy dostarczyć. Ona składa się, ten mniejszy bloczek chudszy tutaj, jest to komputer pokładowy i później 3 kolejne podsystemy to jest zestaw zasilaczy. Same zasilacze, które dostarczają moc do instrumentu,
housekeeping, czyli podsystem, który zbiera informacje, jak dużo prądu, napięcia i tak dalej, to cała jednostka dostarcza do innych podsystemów, oraz tak zwana jednostka BIOS-owa, która dostarcza zmienne, regulowane napięcia, które idą do wszystkich pozostałych podsystemów. Komputer, który jest zastosowany tutaj, w żaden sposób nie ma się do tego, jak działa nowoczesny iPad, iPhone czy cokolwiek innego. To jest w ogóle różnica światów tak naprawdę. On ma znacznie mniejszą moc obliczeniową, ale musi działać w bardzo skomplikowanych warunkach. Z kolei te wszystkie zasilania, napięcia i tak dalej, proszę sobie wyobrazić, że całe SWI pobiera 60 watów mocy. To jest tak jak zwykła żarówka, którą do niedawna mieliśmy, prawda, taką wkręcaną. Tak mało mocy tak naprawdę ten całe urządzenie pobiera, ale musi działać przez 10 lat tak naprawdę, czy przybliżenie 10 lat i musi obserwować świat, o którym dużo nie wiemy. To jest chyba takie wyzwanie i innowacyjne, że my musimy coś spakować w bardzo małą przestrzeń. Mamy duże ograniczenie, jeśli chodzi o moc obliczeniową, masę, moc, którą to urządzenie może brać, a jednocześnie musi dostarczać ciekawe wyniki, rozwiązania, obrazy, zdjęcia czy cokolwiek innego. Wszystko to, co w misji JUICE było robione, w innej misji byłoby zdecydowanie prostsze, tak? Czyli zarówno elektronika, która była dostarczona, jak i wszystkie struktury mechaniczne były weryfikowane, były testowane do naprawdę wygórowanych poziomów warunków środowiskowych. Załóżmy, że projektujemy urządzenie, już nie wchodząc w szczegóły, jakie ono jest. Ono przede wszystkim musi przetrwać bardzo duże szoki mechaniczne, czyli w momencie startu rakiety poddawane jest ogromnym przyspieszeniom, ogromnym wibracjom. Musi przetrwać bardzo duże gradienty temperatur, czyli możemy sobie wyobrazić, że jedna strona statku kosmicznego jest nagrzana do bardzo wysokich temperatur, podczas gdy druga do bardzo niskich. To powoduje naprężenia termiczne. Także radiacja. Radiacja to jest promieniowanie, cząstki naładowane, które uwięzione są w polu magnetycznym i one po prostu bezpośrednio niszczą elektronikę. Więc wszystkie te rzeczy do pewnego stopnia możemy zasymulować i sprawdzić na Ziemi. I to się odbywa w ten sposób, że najpierw na etapie symulacyjnym projektujemy daną strukturę, dane urządzenie i jesteśmy w stanie w symulacjach komputerowych zweryfikować, czy faktycznie spełni swoją funkcję w tych warunkach, a potem, ponieważ chcemy być naprawdę pewni, wykonujemy serię prototypów i dlatego to też trwa tyle czasu, które są testowane w poszczególnych urządzeniach, które są w stanie symulować warunki kosmiczne. Tak naprawdę zbudowanie samego przyrządu trwa powiedzmy około 30%. Natomiast pozostałe 70% to są różnego rodzaju testy. To wchodzą testy termiczne, testy w komorze próżniowej, testy mechaniczne, wibracyjne. Te wszystkie testy mają wykazać, że w końcowym efekcie aparatura zadziała i będzie działała prawidłowo w danych warunkach. W naszym przypadku w przyrządzie, aby podwyższyć niezawodność, zastosowaliśmy redundancję, czyli de facto ja musiałem wykonać dwa identyczne komputery, dwie identyczne moduły, które były zmontowane w cały przyrządu, przy czym trzeba pamiętać, że tylko jeden z nich pracował w danym momencie. W razie uszkodzenia czy w razie złego zadziałania można się przełączyć na drugi i będzie spełniał dokładnie te same funkcje. Polski udział w misji JUICE to także przykład spotkania nauki i biznesu. Warszawska firma Astronika skonstruowała najlepiej widoczny z polskich elementów na europejskiej sondzie. Urządzenia powstałe we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych mają postać rozkładanych wysięgników. Pełnią rolę swego rodzaju anteny. Mają się rozłożyć na odległość 3 metrów od sondy i ustawić dokładnie pod kątem 135 stopni. Zamontowane na końcach czujniki umożliwią wtedy badanie plazmy znajdującej się w magnetosferze Jowisza. To, co realizowała nasza firma, to jest tak naprawdę pewnego rodzaju narzędzie dla naukowców po to, aby te czujniki spozycjonować na sondzie. To przypomina rodzaj takiego łańcucha kinematycznego, w którym mamy dwa człony zbudowane z rurek z włókna węglowego, połączonych przegubami i napędzanych za pomocą sprężyn zegarowych. Wydawałoby się, że to jest proste urządzenie, natomiast bardzo dużym wyzwaniem było tak naprawdę zrealizowanie całej konstrukcji, która mieści się w masie 1,3 kg i spełnia wszystkie wymagania środowiskowe misji. Aby dolecieć do Jowisza, ta podróż będzie trwała 8 lat w
skrajnych warunkach środowiskowych, to znaczy szczególnie od strony zakresu temperatur mamy asystę grawitacyjną wokół Wenus, gdzie temperatury wysięgnika mogą wzrosnąć do powyżej 200 stopni Celsjusza, natomiast kiedy sonda dojdzie do Jowisza, ta temperatura w cieniu Jowisza może spaść do poniżej minus 200 stopni Celsjusza. Przy tak małym budżecie masy niezbędne było wykonanie wysięgników z bardzo zaawansowanych materiałów, stopów aluminium, stopów tytanu pokrytych specjalistycznymi powłokami, które zapewniają właśnie odpowiednią emisyjność i absorpcyjność konstrukcji, tak aby spełnić wszystkie wymagania. Jeśli chodzi o RWI, jest to drugie urządzenie, które realizowała Astronika. Te anteny są zbudowane w ten sposób, że działają na zasadzie takiej, tak jak taśma miernicza. To jest taśma, specjalistyczna taśma z brązu berylowego, zakumulowana na bardzo małej objętości podczas startu rakiety i na orbicie zostanie zwolniona i rozsunie się każda z tych trzech anten w wzajemnie prostopadłych kierunkach na rozpiętość 2,5 metra. To było bardzo duże wyzwanie, aby właśnie tak duży gabaryt anteny zmieścić w tak małej przestrzeni i objętości, która jest składowana na rakiecie podczas startu. Są to wyjątkowe instrumenty z tego powodu, że to właśnie Polska realizowała tak naprawdę 2 z 6 mechanizmów, które otwierają się po starcie sondy na pokładzie tej sondy, tak? Czyli po starcie rakiety. To jest szczególnie interesujący moment i niezwykły moment, w którym mamy tak naprawdę około 6 różnego rodzaju mechanizmów, które otwierają poszczególne systemy od paneli słonecznych, anteny czy wysięgniki. I aż 2 z nich to są również takie mechanizmy, które rozkładają się na pokładzie tej sondy. Astronika to nie jedyne polskie przedsiębiorstwo zaangażowane w misję JUICE. Montaż elementów opracowanych w laboratoriach Centrum Badań Kosmicznych powierzono firmie Kraotech z podwarszawskiego Piaseczna. W projekcie brały też udział inne polskie podmioty. W sumie Polska przeznaczyła na udział w misji JUICE blisko 4,5 miliona euro, a wkład polskich badaczy stał się istotną częścią tego wyjątkowego projektu. Łącznie na pokładzie misji JUICE znalazło się aż 11 różnych przyrządów naukowych. Dane, jakich dostarczą, mają pozwolić na rozwikłanie największych zagadek związanych z lodowymi księżycami Jowisza. Jak mówi profesor Rotkiel, stanowią one swego rodzaju kosmiczne laboratorium mogące nam dostarczyć wiedzy o całych układach planetarnych. Z drugiej strony oceany ukryte pod lodowymi skorupami Europy, Ganimedesa i Kalisto to miejsce, które może się okazać kolebką pozaziemskiego życia, jak również kolejnym przystankiem w naszej własnej drodze do gwiazd. Celem nadrzędnym jest po pierwsze zbadanie całego systemu Jowisza i jego księżyców. To jest system sprzężony, to znaczy zarówno mechanicznie, jak i elektromagnetycznie, co jest bardzo ciekawe. I to wszystko znaczy, że zarówno Jowisz wpływa na księżyce, jak i vice versa i powoduje bądź zmiany trajektorii, bądź też powstają nowy typ oddziaływań, promieniowania, przyspieszania cząstek. Jest to bardzo skomplikowany system, a jednocześnie my to nazywamy małym systemem planetarnym. I badając ten system możemy powiedzieć, chcemy znaleźć odpowiedź, jaka była prehistoria Układu Słonecznego i jak ewoluują inne układy takie, które odkrywamy poza naszym Układem Słonecznym. Kalisto jest bardzo podobny do Księżyca, więc chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego jest właśnie podobny do Księżyca, dlaczego nie wygląda inaczej. Na Europie jest gruba pokrywa lodowa, pod nią jest woda. Wszyscy myślą, że tam w tej wodzie prawdopodobnie jest jakieś życie. I mamy 4. księżyc, Ganymedes, który jest największym księżycem w Układzie Słonecznym. Jest większy niż Merkury. Niektórzy przypuszczają, naukowcy, że tam również są jeziora pokryte grubą warstwą lodu, pod którą też jest prawdopodobnie woda. Być może tam też jest życie. I dla nas, z naszego punktu widzenia, być może nie dla mojej generacji, na pewno nie dla mojej generacji, ale być może dla generacji naszych wnuków czy prawnuków, te małe światy są tak naprawdę najbardziej interesujące, bo prawdopodobnie w tamte strony oni będą lecieli, gdzie będą zakładali bazy i tak dalej, bo
Proszę sobie wyobrazić, że jeśli my zaczniemy kolonizować Księżyc, to na pewno pojawi się grupa ludzi, którzy będzie chciała wykonać ten krok dalej. Będzie to Mars, ale po Marsie są znów księżyce. Są to jedne z największych ciał niebieskich w naszym Układzie Słonecznym, które są rozpatrywane jako przyszłe miejsca do habitatów. Habitatów jakiego typu? No, w pierwszym rzędzie technicznym. To znaczy, że to będzie nasz następny przystanek w eksploracji kosmosu i możliwe, że będziemy właśnie na jednym z księżyców, Ganimedę, który jest głównym celem badawczym, dokować, przygotowywać misje poza Układ Słoneczny w przestrzeni międzygwiezdną. Na przykład to jest wizja ESA na ten temat. Pierwszym takim habitatem ma być Księżyc i jest. I w tej chwili się już do tego przygotowujemy. Poza tym są to obszary, które na pewno zawierają dużo wody i oceany pod swoją skorupą. I celem misji jest zbadanie właśnie tych środowisk geologicznych, strukturalnych, żebyśmy wiedzieli, jakie będziemy mieli możliwości egzystowania w tamtym środowisku. To są różnego typu odpowiedzi, które możemy dostać, bo spodziewamy się, że jest różny skład chemiczny tych oceanów. One na pewno zawierają duże ilości soli, ale też innych pierwiastków. Tak jak na Europie obserwujemy gejzery, czyli to są strumienie, które wytryskają spod powierzchni. Na Ganimedesie tego nie obserwujemy, ale ta odpowiedź też może się przyczynić do przyszłej eksploracji, że będziemy wiedzieli, z jakiego typu fizyką mamy i składem chemicznym tego płynu, który jest pod powierzchnią, ale to jest takie pytanie podstawowe, natomiast pytanie, które wszystkich nas nurtuje, czy czasem pod tą powierzchnią nie znajduje się życie, bo tego nie wiemy i możliwe, że to będzie jakiś przyczynek do takiej odpowiedzi. Podróż do Jowisza zajmie sondzie JUICE około 8 lat. Gdy dotrze na miejsce, zacznie dostarczać zupełnie nowych danych na temat lodowych księżyców Jowisza. Polscy naukowcy będą brali udział także w ich naukowym opracowaniu. W ten sposób staną się częścią odkryć, jakich z pewnością dostarczy ta niezwykła wyprawa w jedno z najciekawszych miejsc w całym Układzie Słonecznym.